Cześć! Zaczynamy kolejny dzień zwiedzania okolic Stambułu. Jak zawsze zaczęliśmy dzień od podróży promem, jak żeby inaczej. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. Jesteśmy w takiej małej miejscowości, która nazywa się Anadolu Kavagi. I z tego miejsca bardzo przepraszam wszystkie osoby, które znają język turecki, ale ja tego języka nie znam i jeśli przekręcam jakąś nazwę, to bardzo mi przykro, ale nazwa pojawi Wam się tutaj na dole, żebyście wiedzieli dokładnie, o które miejsce mi chodzi. Teraz taki protip, jeśli chodzi o podróżowanie po Bosforze. Chcieliśmy zrobić sobie wycieczkę po Bosforze i są tutaj takie wycieczki, takie rejsy organizowane, które kosztują 25 lir. One trwają 1,5 godziny albo 2 godziny i powiedzmy sobie szczerze, no te 25 lir to nie jest jakaś fortuna. Przypominam, że liry obecnie dzielimy na pół, czyli to jest około 12,50, ale po co płacić 12,50, jeśli można zapłacić mniej? Tym bardziej, że teraz bardzo wiele z tych rejsów jest w ogóle odwołanych. Wiemy, jak wygląda obecnie sytuacja, jeśli chodzi o podróżowanie. Jest dużo mniej turystów niż jest normalnie, więc większość tych rejsów po prostu i tak nie funkcjonuje. Więc jeżeli chcecie sobie zrobić wycieczkę po Bosforze tak czy inaczej niższym kosztem, to możecie skorzystać z promów, które tutaj działają jako taki transport miejski. Na terenie Stambułu działa kilka firm, które przewożą promami ludzi z różnych portów do innych portów. I można sobie swobodnie dotrzeć do miejscowości, które nawet są oddalone kawałek od Stambułu. Na przykład ta miejscowość Andaluk, w której jesteśmy, ona jest już właściwie na końcu Bosforu, tam gdzie Bosfor styka się z Morzem Czarnym, więc to jest naprawdę kawałek drogi. Płynęliśmy tutaj 1,5 godziny. Około 1,5 godziny. I teraz słuchajcie, ponieważ zatrzymaliśmy się w Fatih, najbliższy nasz port jest w Imnunu i z Imnunu musieliśmy popłynąć do Uskudar, czyli na azjatycką stronę i dopiero z Uskudar mogliśmy przypłynąć tutaj. I ten bilet na obydwa promy kosztował nas 3,70 lir, czyli nawet niecałe 2 zł. 25 lir w porównaniu do 3,70, no myślę, że to jednak jest spora różnica, a przebyliśmy dokładnie tę samą trasę i właśnie tutaj w Anadolu Kavagi będziemy sobie zwiedzać. Proszę bardzo, tutaj widzimy Bosfor i idziemy dalej, niestety, ku naszej nieradości. Cały czas tutaj się wchodzi pod górę, czyli tak jakby typowy Stambuł, nic nowego, ale jednak trochę męcząco. Przyszliśmy zobaczyć największą atrakcję turystyczną tutaj i chyba właściwie jedyną taką typową atrakcję turystyczną, czyli zamek Joros. I ten zamek właściwie w czasie swojej historii przechodził z rąk do rąk pomiędzy Bizancjum, Turkami a Republiką Genui i od początku XIX wieku właściwie nic się tutaj nie działo, on został opuszczony i stoi tak do tej pory. Teraz zachowały się tutaj tylko ruiny. Zamek Joros miał bardzo dobrą lokalizację i warto było ten zamek zdobyć we wszystkich działaniach wojennych, dlatego że on położony jest praktycznie w miejscu, gdzie Bosfor styka się z Morzem Czarnym. Natomiast po drugiej stronie, bo to jest strona azjatycka, natomiast po stronie europejskiej był jeszcze zamek Rumeli. Jeżeli ktoś posiadał te dwa zamki, to mógł rozciągnąć łańcuch pomiędzy nimi i w ten sposób wstrzymać statki, które chciałyby przepłynąć przez Bosfor. Niestety, tak jak widzicie tutaj za mną i zobaczycie też z drugiej strony na murze, one są tutaj całe pomazane i nie wygląda to zbyt ciekawie. Nie jest to jakoś dobrze utrzymane, przynajmniej z tej strony. Zobaczymy zaraz, jak to wygląda od drugiej strony.
Trochę się obawialiśmy, czy tutaj w ogóle będzie można wejść do tego zamku, dlatego że ponoć od 2018 roku prowadzone są tu jakieś badania archeologiczne, ale okazuje się, że drzwi są otwarte, także będziemy mogli wejść. Tam za mostem kończy się Bosfor, a zaczyna Morze Czarne. Zobaczcie, jaki widok. Anadolu Kawagi powstało jako wioska rybacka. Aktualnie mieszka tutaj około 2000 osób, także bardzo, bardzo mało. I jak widzicie, widoki tutaj są naprawdę idealne, żeby też polatać dronem, ale niestety nie możemy, dlatego że tereny tutaj dookoła tego zamku są terenami wojskowymi, także dronem nie polatamy. Pozostaje nam jedynie pokazać Wam te widoki właśnie na kamerze i zrobić zdjęcia. Ładne są tutaj widoki. Chętnie zostalibyśmy dłużej, ale nie możemy, dlatego że musimy wracać na prom. Z dojazdem tutaj jest taki problem, że po pierwsze trzeba jechać w tygodniu, a nie w weekendy, dlatego że w weekendy tych promów tutaj nie ma, a po drugie jest ich bardzo mało, nawet w tygodniu. I pierwszy prom z Uskudar, który płynie tutaj, jest za 15:12, a podróż trwa 1,5 godziny, więc tak naprawdę jesteśmy tutaj już po pierwszej. I ostatni prom powrotny jest o 16:00, także musimy się spieszyć, żeby zdążyć. Jakie są nasze wrażenia z tego miejsca? Jeśli macie wolny dzień i nie chcecie już spędzać kolejnego dnia w Stambule, to na pewno warto przyjechać. Na pewno ze względu na wycieczkę po prostu promem po Bosforze, bo to jest naprawdę ciekawe i można zobaczyć bardzo dużo innych miejsc oddalonych od centrum Stambułu, które są naprawdę przepiękne. Natomiast jednak trochę szkoda, że te promy są tak ustawione, że tutaj spędza się niecałe nawet 3 godziny, więc naprawdę bardzo mało czasu. Wystarczy zaledwie na zobaczenie zamku i powrót i to tak naprawdę koniec wizyty. Takie, nie wiem, 7/10 z naszej skali, 6-7. Spodziewaliśmy się, że będzie ciekawiej, będzie więcej do zobaczenia, ale niestety też ograniczony czas, który tutaj mieliśmy przez te promy zrobił swoje. Ponieważ Anadolu to osada rybacka, możecie spróbować tam też ryb i owoców morza. Jednak biorąc pod uwagę, jak mało jest czasu na zwiedzanie samego zamku Joros, warto zabrać coś do jedzenia i picia ze sobą. Bilet powrotny z Anadolu to kolejny 3,70 lir, także podróż tam i z powrotem kosztowała nas 7,40 od osoby. Warto wybrać się do Anadolu ze względu na sam rejs po Bosforze. Miejscowość oddalona jest od Uskudar o 8 przystanków, ale dzięki temu możecie zobaczyć po drodze wiele innych ciekawych zabytków, ruin zamków, muzeów, czy też lokalnej architektury. Dziękujemy Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę, dajcie znać, co sądzicie w komentarzach i zasubskrybujcie sobie kanał. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.